Kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj najnowszy głośnik QCY, czyli model SP2, przenośny monofoniczny głośnik Bluetooth o mocy 5 W. A więc nie przedłużając, przejdźmy do wideo. Opakowanie jest niewielkie, tekturowe. Brawo producent za ekologiczne podejście. Mamy poglądowe zdjęcie, jak powinien wyglądać głośnik. Samo opakowanie, pudełko też nie jest duże. Z informacji, które tutaj otrzymujemy, jest to Wireless Portable Speaker, czyli przenośny głośnik Bluetooth. Mamy informacje również o parametrach, najważniejszych cechach urządzenia. Czas pracy urządzenia, grania, odgrywania to do 17 godzin. Możliwe jest sparowanie dwóch takich głośników, aby uzyskać stereo, ponieważ ten głośnik jest monofoniczny. Mamy odporność na wodę i kurz IP67. Mamy tu jakieś wzmocnienie basów, z tego co widzę. 24 tryby świetlne. Oczywiście kartę microSD wspiera również i bezprzewodowo poprzez Bluetooth praktycznie każde urządzenie. Rozpakujmy sam zestaw. Co otrzymujemy w środku? Sam jestem ciekawy. W zestawie otrzymujemy sam głośnik, instrukcję obsługi oraz oczywiście kabelek do zasilania USB-A do USB-C. Miły dodatek. Przejdźmy jednak do samego urządzenia. Ja mam wersję kolorystyczną czarną, taką najbardziej klasyczną. Sama budowa urządzenia, maskownica przednia, taka siateczka bardzo fajna, gumowane logo producenta QCY. Podobnie reszta obudowy, tutaj również mamy takie gumowane wykończenie. Pod zaślepką mamy port USB typu C do ładowania i gniazdo kart microSD. Ponieważ urządzenie jest wodoodporne, to zaślepki są tutaj, myślę, że dosyć ważne. Mamy głośniej, ciszej, play i sam włącznik. Urządzenie się włącza. Mamy kilkukolorową diodę. Więc głośnik będzie widoczny. Na dole mamy informacje o parametrach. Zasilanie to 5V 1A, a zasilamy akumulator o napięciu 3,7V 1000 mAh, co daje łącznie pojemność 3,7 Wh. Niewiele, natomiast głośnik może pobierać niewiele energii. Produkt oczywiście jest z Chin, ale spełnia wszelkie normy europejskie. Sama powierzchnia jest tutaj taka gumowa, ułatwiająca grip, chwyt tego urządzenia. Mamy też wytłoczenia na spodzie i na plecach, tak aby urządzenie, kiedy je postawimy w ten sposób, nie przesuwało się, ani w ten sposób się nie przesuwało. Także brawo producent. Ta ścianka jest pusta, natomiast tutaj mamy oświetlenie LED, które możemy konfigurować w aplikacji. 24 tryby świetlne, więc też można pobawić się konfiguracją. Mamy również tutaj, słuchajcie, taki fajną szlufkę, która pozwala nam przyczepić gdzieś głośnik, na przykład do plecaka, bądź też nosić go na palcu. Co kto lubi. Jeżeli chodzi o jakość budowy, jakość wykończenia, to ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie, jest, powiedziałbym nawet, że bardzo solidnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia,
a wyceniane jest ono poniżej 100 zł, co myślę, że jest niezłą ceną, jeżeli będzie rzeczywiście przyzwoicie grał. A jak będzie grał, to będziemy musieli sprawdzić za moment. Po włączeniu Bluetooth'a bez problemu w aplikacji wykrył głośnik. Teraz go paruję. No i głośnik sparowany. Teraz tutaj możemy robić głośniej. Na maksa. Albo ciszej. Sterować z samego głośnika, jak widać, głośnością nawet w telefonie. Podaje również, słuchajcie, pojemność baterii. I fabrycznie jest 70%. Zaraz sprawdzimy, jakie jeszcze ustawienia możemy tutaj. Tutaj możemy wybrać sobie kolor. Ja mam czarną wersję, więc tak pozostawimy. A jeżeli chodzi o ustawienia, to tutaj spróbujemy skonfigurować parę kwestii. Może, żeby Wam to lepiej pokazać, mamy tutaj dwie zakładki. Zakładka pierwsza to jest efekt dźwiękowy. Możemy zmienić tryby pracy equalizera. Mamy też w ustawieniach możliwość wyboru średniej głośności, wyższej głośności, maksymalnej głośności albo manualny wybór głośności. Planowane wyłączenie tu chyba po czasie bez czynności. Efekt świetlny. Możemy go włączyć i wyłączyć. Zaraz postaram się Wam to pokazać. W momencie, kiedy go wyłączymy, głośnik przestaje, a teraz go włączymy i zaczyna migać. W tej chwili mamy światło oddechowe z gradem. Możemy wybrać spektrum. Przewodnik światła z lewej do prawej. I może razem migać czerwony, niebieski, więc przynajmniej w aplikacji mam w tej chwili 4 efekty. Możemy na razie zostawić ten efekt albo spektrum. Ewentualnie taki efekt. Mamy tutaj jeszcze przełącznik zespołu TWS. Oraz więcej ustawień. Możemy zmienić nazwę urządzenia, przywrócić ustawienia fabryczne i sprawdzić informacje o urządzeniu. Mamy tryb wzmocnienia basu. Możemy wzmocnić trend, jasny głos człowieka, klasyka i możemy dostosować samemu equalizer. Takie mamy ustawienia. Do tłumaczenia pozostawiają sporo do życzenia, bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, natomiast aplikacja jest całkiem fajna, prosto w obsłudze. Myślę, że każdy sobie poradzi z jej obsługą. Słuchajcie, jestem w szoku, jak dobrze gra basowo ten głośnik. Takie maleństwo, a naprawdę ten bas jest całkiem soczysty i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, bo nie jest to normalne, że tak małe głośniki grają tak naprawdę soczyście, jeżeli chodzi o basy. Moi drodzy, podsumowując moje testy QCY SP2, jestem pod dużym wrażeniem, jak dobrze gra ten głośnik, bo za kwotę poniżej 100 zł nie spodziewałem się tak dobrych basów przede wszystkim. Jeżeli chodzi o soczystość tego basu, to jak na takie małe urządzenie, bo mamy tutaj zaledwie 5W głośnik
chociaż może w takiej obudowie to aż 5W głośnik, 40 kilku milimetrowa membrana, daje naprawdę radę. Gra to solidnie, jeżeli lubicie basy, to ten głośnik pomimo niewielkich rozmiarów, taki bas zapewnia naprawdę całkiem soczysty. Dodatkowo możemy oczywiście pobawić się efektami świetlnymi, to taki dodatek, ale myślę, że całkiem przyjemny. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy tutaj jeszcze sterowanie z aplikacji i wodoodporność, a wszystko to w cenie poniżej 100 zł, mogę tylko ten głośnik polecić wszystkim tym, którzy chcą mieć coś, co będzie grało zdecydowanie lepiej niż budowane głośniki w telefon bądź tablet, bo tutaj naprawdę mamy przyzwoitą jakość dźwięku. Dodatkowo możecie sobie dołożyć kartę microSD ze swoimi ulubionymi piosenkami. Jeżeli nie chcecie strumieniować muzyki, nie jesteście fanami streamingu, to można podłączyć sobie swoje MP3 i również je słuchać. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu głośnikach, czego oczekujecie od takich produktów i jakie kwoty chcielibyście wydać na tego typu sprzęt. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz zasubskrybowanie kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film czy też recenzja wideo. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych materiałów z portfolio QCY. Hej, hej, do kolejnego wideo.